W poprzednim odcinku mówiliśmy, na co zwrócić uwagę przy odbiorze jachtu. W montażu zagubił się fragment o toalecie, a to ważna sprawa. Więc kilka słów od Marcina. Sprawdźmy też zawsze toalety. Czy toalety są drożne, czy woda wypływa. U nas wypływa. No i można też jeszcze sprawdzić, czy zawór szarej wody jest zakręcony. W tej chwili jest odkręcony, więc w zasadzie to jest niedobrze, bo cała woda z toalety spływa prosto do morza, więc zakręcamy. Teraz jest już zakręcony. Właśnie weszliśmy na jacht po kilku ładnych miesiącach. I ten pierwszy moment, kiedy stawiasz stopę na pokładzie, w kokpicie, jest taki, jest magiczny. Od razu wszystko takie jest, czuję taki I czuję, że to jest to, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam. Nagle zyskuję nową perspektywę. Jestem na jachcie. Nagle życie jest jakieś takie troszkę lżejsze, jakieś takie bardziej niezwykłe. Tak, bardzo lubię ten pierwszy moment na jachcie. Do załogi dołączył Krzysztof, który zajmuje się jogą, wykłada na uczelni, jest autorem książek z dziedziny jogi. Na kanale Życie na stronie robiłam z nim wywiad. Świetnie, że płynie z nami. No więc zdecydowaliśmy, że uda nam się wypłynąć chyba w sobotę po południu. Jest godzina 5, więc plan jest taki, żeby popłynąć gdzieś do zatoczki. No i teraz właśnie próbujemy odejść. A jest bardzo mały wiatr, więc nie powinno być chyba żadnego problemu. Agnieszka właśnie oddała cumę dziobową. Oddałaś cumę dziobową? No, to wychodzimy. Jest godzina chyba 5, tak? Może troszkę później. Wiatru nie ma. Więc wyszliśmy bez żadnego problemu. Tym razem. Już ostatnio mieliśmy, ale teraz już nie ma. Więc... No. Tak. To jest wiatr taki względny. To znaczy dodają się prędkości wiatr plus nasza prędkość. Prędkość wiatru plus nasza prędkość. Ale troszkę jest, bo nawet fale są, prawda? To nie jest tak, że zupełnie nie. Zresztą tutaj w marinie jest zawsze mniejszy wiatr niż poza mariną. Jedna ręka dla człowieka. Jedną ręką trzymamy. Tak, zawsze jedna ręka, nie można tak, bo przychodzi fala niespodziewana i wyrzuca człowieka za burtę, a jak człowiek wyleci za burtę, to czasem to nie można w ogóle znaleźć. I to ważne, żeby pytać się rzeczy, które są twarde, tak jak wanta, tak, sztak, wanta, nie sznurków, tak, nie cun, nie lin, nie szotów, nie fał. Nowa osoba na pokładzie, więc wprowadzenie zasad bezpieczeństwa. Bezpiecznie powiedzieć, że to ważny punkt programu. A wiatr nie może się zdecydować. Rozwijamy żagle, zwijamy i znów rozwijamy. Jeszcze. A więc udało się nawet wypłynąć i jest troszkę wiatru. Rozwinęliśmy żagle.
ale niestety słońce już zachodzi, a przy żaglach gdy płyniemy 3 węzły jest to za wolno, więc wrzuciliśmy silnik, tak żeby sobie troszeczkę pomóc, a płyniemy na Kea do takiej zatoki, która fajnie wygląda na mapie, przynajmniej nie byliśmy tam nigdzie, i jest 7 mil jeszcze, no więc w sumie nie wiadomo, czy zdążymy przed zmrokiem. No a jak nie, zapalimy światła i spróbujemy ostrożnie zakotwiczyć. No to chyba czas na zdjęcie żagli, niestety, i płynięcie dalej na silniku. Auć, ale trzaskają. Z Lavrio przypłynęliśmy do Kei. Z Kei to jest agentka. Nie rozgłasza swoich osiągnięć, nie chwali się swoimi skarbami, nie wzywa turystów głośnym do mnie. I jak na agentkę przystało, ukrywa się pod 3 imionami. Kiedyś nosiła miano Hydrussa, a to z powodu tutejszej obfitości wody. Potem Kea, na cześć syna Apolla Keo, który żył tu w XI wieku przed naszą erą. Kolejne imię to Dia, które wyspa zyskała w czasach tureckiej okupacji. Jest niedziela rano, ja się ogoliłem. Nie wziąłem maszynki, więc musiałem kupić taką do zera. A Agnieszka będzie podnosić kotwicę i płyniemy z zatoki. No, to do roboty. Dobra. To zaraz Marcin da sygnał. Więc Agnieszka podnosi do góry, ja daję troszeczkę do przodu, bardzo powolutku. Bardzo prosty manewr. Agnieszka pokazuje, żeby skręcić w prawo. No to skręcam w prawo. Teraz może dam na luz, żeby było nie było za szybko. Już mamy odpowiednią prędkość. No, wczoraj wrzuciliśmy chyba tak z 70 metrów tego łańcucha. Więc dość dużo. Było już ciemno. I trochę nas też obracało w nocy. A raz wyskoczyłem, obudziłem się, bo strasznie zaczął płynąć łódką, więc wyleciałem zobaczyć, co się działo, ale po prostu przyszła większa fala i tyle. Agnieszka daje w prawo. Dodam troszeczkę prędkości. Stanęliśmy prawie. Może było troszkę za wolno i dlatego kotwica trudno pracowała. Bo nie można wyciągać się na kotwicy. O, na pokładzie. Płyniemy. Właśnie zakończyliśmy manewr wychodzenia z zatoki. Ja stałam przy kotwicy, podnosiłam kotwicę. Miałam kilka razy taki problem, że winda kotwiczna zaczęła się blokować. To się czasami zdarza, kiedy na przykład ta górka z łańcucha jest za wysoko i zaczyna blokować tam od spodu windę kotwiczną. To wtedy trzeba po prostu ręcznie to tam poprzesuwać, żeby udostępnić miejsce łańcuchowi. No i tak właśnie było. Pokazywałam Marcinowi, w którą stronę patrzy łańcuch,
żeby wiedział, jak kierować jachtem, żeby było łatwiej i sprawniej, żeby tam ten łańcuch nie przesuwał się jakoś, też nie blokował windy kotwicznej. I w momencie, kiedy kotwica oderwała się już od podłoża, pokazałam mu, że kotwica jest już idzie w górę. To też mu dało większą swobodę. Mógł przyspieszyć i swobodnie już, bardziej swobodnie płynąć. W momencie, kiedy kotwica pojawiła się na pokładzie, zameldowałam Marcinowi, że kotwica jest na pokładzie. No i tak manewr został zakończony i mogliśmy płynąć w dal. Tak, płynąć w dal. Krzysztof, który wiele lat spędził w Indiach, został pokładowym mistrzem chai masala. Herbatkę, tak? O tak. Sypujemy. No już więcej nie będę sypał, bo nas tutaj... No, Nie przeżyjemy Czaj. tego. mamy No czaj. właśnie, jakie tam są składniki? Co tam jest? Oj, cała masa składników. Ale Imbir? Imbir, czyli imbir, goździki, ten anyżek, czarny black pepper też dodają i lemongrass, to wyjaśnię, że to jest trawa cytrynowa i jeszcze cynamon. Czasu powinna się gotować? Minutę. Do gotującej się herbaty razem z przyprawami dolewamy mleko i dodajemy cukier. Tak mówi tradycja Indii. Ale można też zrobić taką herbatę bez mleka i bez cukru. Też jest pyszna. Kolejny przystanek na naszej trasie to wyspa Serifos, Port Livadi. Po drodze mijamy akwakulturę. Tutaj hoduje się tuńczyki. Uroczy obrazek. Ciekawe, co o tym sądzą Tuńczyki. Shining from within, I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing. Serifos to kolejny wspaniały punkt na mapie Cyklad, z przepiękną chorą górującą ponad portem. Witają nas suche szaro-brązowe wzgórza, a jednak rozświetlone białą zabudową. Wpływamy do portu Livadi. Rzucamy kotwicę, co jak się później dowiadujemy, nie było najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Na dnie dużo się dzieje, a najgorszy jest potężny łańcuch w połowie basenu portowego. Czy mieliśmy przez to kłopot? Oglądaj za tydzień. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rise. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.